when it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich na dzisiejszym materiale. Dziś, jak widzicie, szybkie wejście, szybki update na temat projektu Smartki. Dzisiaj moim gościem jest Radosław Krzycki z projektu Smartki. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Tak, Radku, więc pytanie pierwsze może do Ciebie. Co tak ucichliście przez ostatnie tygodnie, można by było rzec? Niektórzy tutaj Wam zarzucają, że mniej, ostatnio trochę update'ów się dzieje na Telegramie, trochę mniej tutaj na Twitterze się dzieje. Nad czym pracujecie w tym momencie? Co tam się u Was dzieje? Okej, może zacznę od tego, że trochę przebodźcowaliśmy społeczność, przyzwyczajając, że 2 razy w tygodniu podajemy jakiś fajny news, czymś tam się chwalimy, coś pokazujemy, puszczamy jakąś taką dosyć fajną informację, tak? Czasami bardziej o większej wartości rynkowej, czasami o mniejszej, no ale bardzo jesteśmy skomunikowani z rynkiem. Troszeczkę zmieniliśmy strategię. I teraz będziemy informowali te takie główne, topowe nasze newsy, które będą, to już będą newsy, które będą zamykały jakiś proces, tak? Kończymy integrację z partnerem, o którym nikt nie wie, to znaczy oprócz partnera i kilkunastu osób, które pracują nad projektem. I to będzie taki nasze wejście, otwarcie, czyli to, co teraz zrobimy, to, co uruchomimy, to już nie będzie jakaś tam, wiesz, obietnica jak 99% projektów, tylko że to już będzie gotowy produkt po integracji, coś takiego jak mamy testową tą aplikację Ratunek bez barier, który działa i ten proces już jest nadany. Tutaj będzie to, powiedzmy, parę tysięcy razy większa inicjatywa. Czyli wchodzicie z mięsem, nie informacje same, tylko mięso, konkrety po prostu i... Tak. Super. Ale to wiesz co, to też od razu przy okazji powiem, że zmieniliśmy taki koncept, chcemy być bardziej, może nie tyle otwarci, ale bardziej komunikować się w taki sposób trochę technologiczny i techniczny z odbiorcami, więc zmieniamy na stronie partnerów i teraz na stronie z partnerami znajdziecie coś takiego, że będzie informacja o partnerze, na jakim etapie jest, czy to jest umowa jakaś przedwstępna, badanie technologii, wspólnych jakichś możliwości relacji, umowa i jaki jest postęp pracy, czyli takie paski postępu zobaczycie. Więc pokażemy, na jakim etapie jest API, na jakim etapie jest aplikacja ta korporacyjna, jest troszeczkę bardziej rozbudowana, jest na troszeczkę dalszym, to znaczy, no, szybciej ją może odpalimy, może tak powiem. Aplikacja dla użytkowników domowych, czyli ten smart home, nad którym pracujemy, więc zobaczycie takie paski postępu, które też będą no, takie bardziej, wiesz, aktywne od strony produktowej. Czyli update strony się szykuje jednym słowem. A kiedy ten update będzie można zobaczyć? Tak. Ja myślę, graficznie już jest strona skończona, jeszcze nie wrzuciliśmy tego, musimy podopinać terminy. 2 partnerów nie pokażemy, to będzie troszeczkę taka niespodzianka, to znaczy to będzie duża niespodzianka dla społeczności, dlatego że no, ten proces trwa, a gdybyśmy pokazali, z kim pracujemy, przed wejściem na pierwszą docelową giełdę, czyli tą, o której mówimy, to jest powiedzmy końcówka top 10 dzisiaj z tego co widziałem, jeżeli chodzi o giełdy światowe, spalimy temat. Ale tak jak mówię, ten tydzień strona internetowa nowa, czy 2 tygodnie jeszcze? Jest gotowa, ale muszę uaktualnić, muszę znać termin, czy na pewno damy radę puścić to i czy no, zdążymy z przekazem marketingowym. Dlatego też trochę wstrzymuję tę informację z giełdą. Tutaj się nie ma czego obawiać, temat już został dokończony, jest umowa. Po prostu wstrzymujemy termin. To jest trochę sztuczne, ale zobaczycie, że to naprawdę ma swój sens. I zaowocuje w przyszłości. Ekonomiczną. Tak. Czyli luty tak na 80%, może początek marca? Początek marca 100%. Początek marca 100%. Spoko. No to dobrze, no bo to na... Po kampanii takiej, przepraszam, że ci przerwam jeszcze, początek marca startujemy z taką kampanią testową na rynku chińskim, tak? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest też badanie rynku, nie jesteśmy ekspertami od rynku chińskiego, chociaż tam na przykład w Korei bardzo mocno rosną statystyki i fajnie to wygląda, więc kilka takich większych działań mamy zaplanowanych marketingowo. Też będę miał prośbę do społeczności, to będzie no, po tym otwarciu, gdzie zrobimy pewien szachmat dla innego projektu,
Ty wiesz, o co chodzi, więc do tego się Tak. uśmiechasz. Wtedy też będziemy mieli, może powiem tak inaczej, będziemy prosili o zaangażowanie społeczności w pewnym takim trochę cwaniackim ruchu, jaki wykonamy. Damy radę, na pewno dam radę. Ostatnio jak Piotrek od was, administrator, wrzucał na CoinMarketCal te informacje, że tam były jakieś wywiady, no to tam top 1 cały czas, kilka tysięcy tych lajków tego wszystkiego, więc no miazga była. No przewaga nad pozostałymi to było chyba 90% więcej głosów mieliście, nie? Tak, to było niesamowite, wiesz, to było niesamowite. Dziękuję społeczności za wsparcie dla projektu. Naprawdę zaskoczymy Was i wspólnie wykonamy pewne działanie. Już po to przygotowujemy grafiki, którymi się podzielimy ze społecznością, trochę memów. Będzie jazda. Super. W ogóle dzisiaj chyba widziałem taką informację, że jesteście już na CoinPapryce tak w pełni zintegrowani, no bo wcześniej coś tam było, ale niepełne informacje były, ale chyba teraz już jest wszystko, tak zerknąłem dzisiaj okiem, tak? Okej. Na szybko. Wystawiliśmy endpoint, który przelicza nasze portfele i odejmuje od zbioru, czyli pokazuje, wiesz, podaż w obrocie. Więc te dane, które są pokazywane, są prawdziwymi danymi. Nie podzieliliśmy to na, wiesz, na 500 portfelów, jak robią inne projekty, tylko po to, żeby się wyżej wypozycjonować. Więc jesteśmy tacy w 100% przejrzyści. Ten endpoint udostępniliśmy też 2 innym platformom. Czekamy na odpowiedź, bo ciągle brakuje jednego wskaźnika na CoinMarketCapie i na CoinGecko, czyli podaży rynkowej, tak? Czyli podaży w obrocie, przepraszam. Czekamy, prosimy, nie jesteśmy na Binance, więc to są jakieś tam takie malutkie może gierki problemy. wewnętrzne. Tak, gierki. Może powiem tak. Jeżeli sobie użytkownicy, to znaczy osoby, które teraz Ciebie oglądają, poczytają, jak projekty knują, żeby tylko być wyżej wypozycjonowani, co projekty robią, jak dzielą podaż na 2000 małych portfeli, nawet są do tego automaty, które dzielą w smart kontrakcie i wysyłają, gdzie to po prostu masakrę możesz zrobić i bardzo szybko się wypozycjonować. Jeżeli dorzucisz jeszcze do tego bota i Ci zrobi 6 milionów obrotu, a Ty zapłacisz tylko te fee prowizyjne, a jak wiecie, każdy projekt, który wchodzi na giełdę, ma tak zwane konto, powiedzmy, nazwijmy je VIP, więc te koszty są bardzo małe, tak? Ja też mogę jutro zrobić 5 milionów obrotu, na przykład na Probicie i to mnie będzie kosztowało, no powiedzmy, 1000 część niż zwykłego użytkownika, tak? No ale nie robimy tego. Jasne. No także, no cóż, czekamy na te CoinGecko, miejmy nadzieję, że szybko to się wydarzy, no bo tak, no dużo osób patrzy na to, nie? Bo ta podaż jednak razy cena i później to pozycjonuje odpowiednio, ale no będzie. Dobra, przejdźmy może jeszcze tutaj do paru informacji odnośnie tych wywiadów z USA, no bo mieliśmy już chyba 2 czy 3 wywiady, ostatnio z BitBoyem był ten wywiad, tak? I tak, jaki odzew po tych wywiadach? Głównie odzew technologiczny, tak? Czyli najczęściej to, co dostajemy po każdym takim wywiadzie technologicznym, że jakaś firma, którą nawet nie umie rozszyfrować logo i czym ta firma się zajmuje, pisze i wysyła zapytanie pod tytułem co robicie, my się zajmujemy tym, wysyłają jakiś adres strony, obejrzyjcie. Więc znowu mamy ten sam problem. Bardzo dużo zapytań o technologię i chodźcie coś porobimy razem, może byśmy potestowali się i próba nawiązania współpracy, ale my, tak jak mówiłem, nie chcemy zrobić 150 partners na stronie, gdzie na końcu nie zostaniemy rozliczeni z tych partners, albo to po prostu będą suche loga, które biegają po stronie, więc stworzyliśmy taki dokument, który też może udostępnimy innym firmom. Nasze możliwości, będzie opisany system konektorów, API, do czego się możesz wpiąć i po prostu udostępnimy to bardziej tak otwarcie, czyli już bez potrzeby komunikacji z nami, może tak powiem. A jeszcze mam jedno pytanie. pytanie. Nie mamy firmy z 200 deweloperami, tak? Zespół 9 deweloperów tutaj, plus prawie 16-17 osób teraz już pracujących online. To już jest masa ludzi, nie? A nie dajemy rady. Nie no, jasne. Pracowałem w IT przez ostatnie kilka lat, więc wiem jak to wygląda i tam było 300 deweloperów, a i tak się rzeczy ciągły, także ta skala... Tak, ale co rozwiązujemy, to takie problemy, może to nie są problemy, tylko
szansę próbujemy wykorzystać, więc doszły 2 osoby do zespołu, które będą tylko kierownikami danych działań, więc szczerze kilka aplikacji zamawiamy na zewnątrz, tak? A żeby nie budować, nie wiem, teamu, który będzie miał 50 osób, no nie damy sobie z tym rady. No też tak? nie będziecie tego potrzebowali przez najbliższe 5 lat, powiedzmy, nie? Tak, więc tu też ten. Więc 2 osoby, które doszły, będą budowały, już z jedną firmą podpisaliśmy umowę na stworzenie aplikacji dla nas, pod nasz silnik. Na bazie tej aplikacji powstanie też druga aplikacja do tych domofonów, czyli do zarządzania takim, powiedzmy, osiedlem. I to jest dosyć szybki projekt, to nie będzie trwało 2 lat, tylko zobaczymy to w tym roku. Więc trochę się dzieje, nie? Tylko też jesteśmy bardzo elastyczni, jeżeli chodzi o zmiany w firmie. Czy rynek was jakoś dotyczy, to co się dzieje ogólnie na rynku, czyli tam wzrosty na Ethereum i tak dalej, to wam jakoś pomaga, przeszkadza w tym momencie? Jesteśmy w trendzie bocznym. Ja myślę, że dużo osób oglądało wywiad, jeżeli mogę u Ciebie powiedzieć, u Majka. Mamy pewną metodykę przeliczoną tej wartości. Mnie to trochę, może powiem tak, spadek nie cieszy. Trend boczny też oznacza to, że ta wymiana tej wartości codziennie się dokonuje, więc osoby kupują, sprzedają, ktoś tam odkupuje, więc znowu mamy te loki na tej wartości powiedzmy 25, 26, 27 centów, blisko 30. Dużo osób się wyprzedaje, patrzymy też jak się zmienia struktura portfeli, więc dla projektu to jest dobre, tak? Czym więcej, wiesz, tak zwanego słabych rączek, czy tam mokrych rączek, żargon traderów, tym troszeczkę dla nas lepiej. Może to bardziej ubija znowu pewną wartość. No tak, no bo ten wzrost był jednak błyskawiczny, nie? To jednak był potężny skok do góry i mogło sporo osób tego nie wytrzymać po prostu. Tak, ogólnie do 40 wtedy, gdyby ta energia wynosiła około 70 do 90 milionów dolarów i byśmy się wspinali, byśmy zostali na tej wartości około 35-40 do tej pory, tak? Zobacz o jakich środkach mówię, czyli trochę zabrakło tej energii. Niewiele. Staraliśmy się, ale... Jestem. Przepraszam Cię, że taki szczery jestem, ale wiesz, dużo osób, które siedzi, ogląda to i widzi, co się dzieje i widzi, już zaczyna rozumieć projekt, więc próbuję tak w bardzo prosty sposób wytłumaczyć, jak ta statystyka zarządzania wartością wygląda w projekcie. Jasne. Teraz jeszcze wpadłem na pytanie, bo ja wam zadawałem to pytanie na AMie chyba odnośnie Ledgera. Czy coś tam temat był ruszony może? Bo dostałem ostatnio 2 takie pytania właśnie, czy będzie jakaś ta implementacja na Ledgerze w końcu, czy nie będzie. Co wysłaliśmy, Ledger sam dodaje po aktualizacji, 2 razy wysłaliśmy zapytanie, nawet się pytaliśmy, czy o jakąś opłatę. Dostaliśmy odpowiedź tylko na jednego maila i do tego pierwszego. Że zostaniemy zweryfikowani. Nawet wysłali nam jakiś formularz. My wysłaliśmy ten formularz po jakimś czasie, zadaliśmy pytanie, czy wszystko jest OK. Nie otrzymaliśmy zapytania, a następnie przychodzi znowu nowe zapytanie, że w czym możemy Wam pomóc. Więc ta komunikacja z Ledgerem, czy tam supportem Ledgera nie jest najwyższych lotów, może tak. Prawdopodobnie jest jakaś kolejkowanie, tak piszą na stronie i dopiero wtedy wchodzisz, nie? A powiem Ci, ja tam... Ale znaleźliśmy osobę, która pracuje dosyć wysoko i prywatnie z nią pisze, więc tam logujemy trochę, żeby przyspieszyć te wejście na Ledgera. Też mam małą współpracę z Ledgerem, napiszę od siebie, wiem, że to raczej nic nie da, no ale chociaż tyle mogę zarobić tutaj. Ale nie, posłuchaj. Kamil, deala robimy. Musisz nam pomóc. Albo może tak. Może to jest właśnie fajna sytuacja. Zobacz, rozmawiamy, jest problem Ledgera. Może wejdźmy na stronę kanały Ledgera i zespamujmy ich, nie wiem, wprowadźcie smartki na Ledgera. Trochę takie, wiesz, śmieszne wywołanie podczas rozmowy. Ale to działa. Ale czemu nie? To działa. Tak, ale to działa, jeśli chodzi o Ledgera. Nie myślałem o tej pomocy, więc zobacz. Pchnęliśmy właśnie projekt do przodu. No to napiszemy ładnego tweeta, zretweetujemy go odpowiednią ilość razy, podbijemy. Ja też postaram, tak jak mówię, na maila uderzyć do nich, do jednej osoby, z którą gdzieś tam współpracuję. I jak się uda, to fajnie. To się może jakiegoś Ledgera rozda przy okazji. Nie, posłuchaj. To zróbmy tak. Jak wejdziemy na Ledgera, to zrobimy konkurs dla naszej społeczności na 10 Ledgerów. Co ty na to? Kurde, myślę, że to jest motywacja odpowiednia do tego, żeby, wiesz, pomóc z tym, nie?
Posłuchaj, bardzo fajny temat wyszedł, jakieś działanie. I to też pokazuje naszą elastyczność. Kamil, wpadłeś właśnie na coś? Spróbujemy podjąć wyzwanie, zrobimy konkurs. Fantastyczna sprawa, fantastyczny pomysł. Inicjatywa jest, no tak jak mówię. Społeczność, jak też ma jakieś pomysły, no to oczywiście zawsze piszcie do mnie albo w komentarzach, albo w wiadomościach prywatnych, bo tych komentarzy jest za dużo trochę ostatnio. Ale powiem Ci z ciekawości, u Majka, używam Majka, była rozmowa na temat sejfu. Nie uwierzysz, ale 2 firmy się odezwały do nas, że chcą implementować to w sejfach. Ja bym w życiu nie pomyślał. 2 firmy, to duże, wiesz, duzi polscy producenci. Myślimy nad tym, jak to zrobić, jaki środki przeznaczyć na realizację tego procesu. To jest taka troszeczkę inna komercjalizacja i w jaki sposób smartki miały być w sejfach. Ale bardziej teraz knujemy, jak wykorzystać to do celów reklamowych. No zobacz, smartki jest tak bezpieczne i taki fajny... Bezpieczny jak smart. Tak, więc safe z logo smartki, czyli pierwszy blockchain, który otwiera sejfy. Przepraszam, pierwszy projekt blockchain, który otwiera sejfy. I w celach reklamowych być może to zrobimy i to też będzie taka dosyć szybka realizacja. Także no, pomysłów, jak widać, jest sporo. Tylko wszystko kosztuje czas, nie? Nie, zasoby osobowe, które po prostu trochę trwa, nie? Zdobycie nowych pracowników, wyszkolenie i wdrożenie w to wszystko i tak dalej, nie? Tak, no oczywiście za to nie odpowiadam, są ludzie, ale w 90% spróbujemy przejść na taką współpracę zdalną, tak jak teraz pracujemy z wszystkimi programistami. Dzisiaj fajną też informację podaliśmy na stary projekt, nasze stare rozwiązanie, czyli Blockchain Cars. Pojawiło się w szkoleniu oficjalnym Waze'a Web 3.0 jako takie rozwiązanie. No, dzisiaj się dowiedzieliśmy, ktoś nam podrzucił, czyli to, na czym pracowaliśmy 2 lata temu, teraz się dopiero pojawiło w jakimś szkoleniu. To jest, wiesz, niesamowite, tak? Teraz proszą nas o jakieś tam wsparcie, jakąś możliwość sieci szkoleń, więc też niesamowita sprawa. Więc jak trzeba to teraz update'ować na smartki. Tak. Może powiem tak, Blockchain Cars było taką nazwą, gdzie szukaliśmy nazwy dla projektu, a przez to, że wszyscy jesteśmy samochodziarzami i kochamy motoryzację, no to tak, to było najłatwiejsze do zaimplementowania, tak? A Szymon fajnie nazwał, że to taki inteligentny klucz do samochodu, nie braliśmy pod uwagę nazwy smartki i w pewnym momencie została nazwa smartki. No to chyba za wąska nazwa była na teraz, nie? Przynajmniej to by było teraz za wąskie. Jak mówimy, sejfy, hotele, coś tam. Tak, to było absolutnie taka, wiesz, nazwa robocza projektu, nawet logo to było po prostu BCC. No także dzieje się. Jak widzicie, zespół tutaj na laurach na pewno nie osiadł, implementacja trwa, no i myślę, że ten najbliższe pół roku to będzie, każdy będzie słyszał o smartki. Nie tylko ten, kto siedzi w krypto, ale osoby, które poza krypto są, też mogą usłyszeć. Powoli na pewno tak. No to jeszcze może na koniec temat ceny oczywiście waszej kryptowaluty. Powiedz, jak ty obstawiasz tą cenę na koniec marca chociażby, bo był zakład oczywiście na Telegramie, tutaj pamiętam chyba o 50 centów się zakładałeś z kimś, tak? 100% i to jest mój pewniak w marcu. Myślę, że też w marcu przekroczymy $1. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie utrzymać na takim sprincie powyżej $1, ale 50 centów to jest 100% i daje 75% na $. Czerwiec. Też o tym pomyślałem, że zapytasz o kwartały. Czerwiec 2,20, koniec roku myślę, że dotkniemy 5. No, my tu mieliśmy też jakiś taki mini zakład na Discordzie i było pytanie właśnie o to, czy będzie $5 na koniec roku, czy nie będzie $5 na koniec roku. No ja obstawiłem, że będzie. Okej, a teraz twoja cena na koniec marca? Czy w marcu? W marcu no około 50 centów, 55, ja myślę, że możemy tam dotknąć, nie? Na spokojnie. Ale trochę wiesz więcej. Jaką cenę byś dał? Jeżeli mówimy o tym, co wiem, no to do $1 może spokojnie dojść. Okej, dobra. Tak, ale to nie jest żadna porada inwestycyjna, żeby tutaj nikt nas nie łapał za słówka potem. Radek oczywiście i ja też jestem za tym, żeby to rosło, natomiast wiecie, no wszystko z głową, nie? Okej, dzięki.
Jasne. No wiesz, patrząc na Chainlinka i co tam się dzieje, te $25 niedawno, no to Ale nie, no. słuchaj, ja się tak cieszę, że jest chaining, bo tak jak powiedziałem u Majka, teraz będzie wchodziła nowa zakładka, pojawi się na giełdach i to będą projekty BOT, Oracle. To prawdopodobnie to nastąpi. Już wiem, że 2 giełdy, z którymi my współpracujemy, czy tam nawiążemy kontakt, będą nas tam listowały. I tych projektów nie będzie tam 100 czy 120. Tylko 3. Więc fajnie Tylko no, 3. 3 do 6, bo teraz będzie moda, wiesz, na Oracle. Więc zaraz wszystko będzie, wiesz, wyrocznią. Więc teraz, tak jak liczyłem, no to był Chainlink, IOTA i prawdopodobnie my na tych 2 giełdach, więc to fajnie pokaże coś nowego, tak? No to super. Oczywiście to jest robione dlatego, żeby inne projekty tam zaprosić, żeby troszeczkę zbudować inny indeks. No ale będziemy w tej zakładce, więc to będzie pewna też forma wyjątkowości. Super. Dobra, no to plany mamy gotowe na najbliższe parę miesięcy. Jak wy macie jeszcze jakieś pytania, no to oczywiście Telegram, Radek tam często odpisuje, albo w komentarzach tutaj i tyle. Miałby to być szybki update, dzisiaj się nie rozgadujemy za bardzo, także... Okej. Pozdrawiam chłopaków z Telegrama z nocnej zmiany. Nie wiem, chyba nie śpią. Wczoraj mnie prawie wpakowali na minę. Pozdrawiam, cześć. Na razie, cześć wszystkim, dzięki bardzo, hej.